Oh, Krishna. No, it's true. There was Prabhupada told a story. Who's translating? Prabhupada told a story. So the story was that there was a psychologist who was brought to the court to ascertain whether this person is crazy or not. Była ta historia, że psychiatrysta, medical doctor poszedł do sądu, że udowodnił, że ktoś był chory psychicznie. So he looked at him, he examined him for some time. I mieli go przez jakiś czas egzaminować, sprawdzać. So then they came back in the court and the judge asked him, so is he crazy or not? I wtedy wrócili do tego sądu i sędzia się zapytał, że szalony czy nie? So the psychiatrist, he was smart, he said, as far as my observation in this life, I see everybody's crazy, it's just a question of degree. Wtedy ten psychiatra powiedział, z mojej obserwacji każdy jest szalony, ale to jest kwestia stopnia. Because why? Who are you? I'm Mr. Smith. That's crazy. Ponieważ kim ty jesteś? Jesteś Mr. Smith, a to jest szalone. I'm Polish, I'm American. Jestem Amerykaninem. White, I'm black. Jestem biały, jestem czarny. A white, biały i czarny. This is not who we are. To nie jest nasza tożsamość. But it's true, if somebody is more crazy, then they cause disturbance. Ale jeżeli ktoś jest bardziej szalony, to powoduje zakłócenia. Sometimes Prabhupada said that in the temples we should have no crazies and no lazies. Prabhupada mówił, że w świątyniach nie powinniśmy mieć szaleńców i leniwych. But that's hard to do too. I to trudne do wykonania również. Because we don't get good people who want to just surrender. Ponieważ nie mamy takich dobrych ludzi, którzy chcą się podporządkować. How many people live in the temple here? Right now, plenty devotees. That's something. Okay. We have any time limit? What time is it now? No, we don't have any limit. 8:25 already. Well, we started late. No. Yeah, I always like to sing something. How about Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. 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 Gokula Tarini Mandala Maite. Gokula Tarini Mandala Maite. Gokula Tarini Mandala Maite. Gokula Tarini Mandala Maite. Hey, Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate.
Czyli Radhika Stawa, Śrila Rupy Goswamiego ze Stawa Mala. O Radharani, o Radha, ukochana Madhawy, o Ty, która jesteś wielbiona przez wszystkie młode dziewczęta do kuli. Wszelka chwała Tobie, wszelka chwała Tobie. O Ty, która ubierasz się w taki sposób, by wzmagać miłość i przywiązanie Pana Damodary do siebie. O Królowo Vrindavan, która jesteś gajem przyjemności Pana Hare. O Nowy Księżycu, który zeszedł z oceanu króla Vrishabhanu. O przyjaciółko Lolity. O Ty, która dzięki wspaniałym cechom życzliwości, dobroci i wierności Krysznie powodujesz, że Wisiaka jest Ci lojalna. O Ty, która przepełniona jesteś współczuciem. O Ty, której boskie cechy zostały opisane przez wielkich mędrców, Sanakem i Sanatanem. O Radha, proszę bądź dla mnie łaskawa. Who's that by? Who wrote that? Rupa Goswami. He's a father of devotional service. On jest ojcem służby oddania. In our line, he's considered the first from Lord Chaitanya. Z naszej linii on jest uważany za pierwszym po Panu Chaitani. Okay, so now we're on 7:15, right? Yes. Chapter 7, Knowledge of the Absolute, text 15. Rozdział 7, tekst 15, wiedza o absolucie. Namam duskutino mudha prapadyante naradava mayaya paritagyana ashiram bhavamashita. Tłumaczenie. Ale ci, którzy są najniższymi spośród rodzaju ludzkiego, ci, których wiedza została skradziona przez iluzję, niegodziwcy o ateistycznej naturze demonów, nigdy mi się nie podporządkowują. Oh, you didn't do the Sanskrit, huh? Yeah.
Okay, so translation you did? Yes. Let me do it in English. Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. Jeszcze raz tłumaczenie. A ci, którzy są największymi głupcami, najniższymi spośród rodzaju ludzkiego, ci, których wiedza została skradziona przez iluzję niegodziwcy o ateistycznej naturze demonów, nigdy mi się nie podporządkowują. It is said in the Bhagavad Gita that simply by surrendering oneself unto the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, one can surmount the stringent laws of material nature. At this point, the question arises, how is it that educated philosophers, scientists, businessmen, administrators, and all the leaders of ordinary men do not surrender unto the lotus feet of Krishna, the all-powerful personality of Godhead? Okay. Znaczenie. Bhagavad Gita mówi, że jedynie poprzez podporządkowanie się lotusowym stopom Kryszny, najwyższej osoby Boga, można przezwyciężyć surowe prawa natury materialnej. W tym momencie powstaje pytanie, jak to się dzieje, że wykształceni filozofowie, naukowcy, biznesmeni i wszyscy przywódcy zwykłych ludzi nie podporządkowują się lotosowym stopom Shri Kryszny, wszechpotężnej osoby Boga. Mukti, or liberation from the laws of material nature, is sought by the leaders of mankind in different ways, with great plans and perseverance, for a great many years and births. But if that liberation is possible by simply surrendering unto the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, then why don't those intelligent, hard-working leaders adopt this simple method? Przywódcy ludzkości uciekają się do różnych sposobów w poszukiwaniu wyzwolenia, czyli mukti, spod twardych praw natury materialnej, czyniąc wielkie plany i usilnie do tego dążąc przez wiele żywotów. Jeśli to wyzwolenie możliwe jest po prostu poprzez podporządkowanie się lotosowym stopom najwyższej osoby Boga, dlaczego więc ci inteligentni i ciężko pracujący przywódcy nie przyjmują tej prostej metody? So it's true that the materialistic leaders, they're offering their followers that if you follow me, if you vote for me, or if you join me, then I can make you happy. To prawda, że materialistyczni przywódcy oferują ludziom to, że jeśli zagłosujecie na mnie, czy przyłączycie się do mnie, to ja spowoduję, że będziecie szczęśliwi. The idea is like that if we go here, then we'll be happy. Taka jest cała idea, że jeżeli pójdziemy tam, to będziemy szczęśliwi. But nobody is successful in becoming happy in this way. Ale nikt nie odniósł sukcesu, ani nie stał się szczęśliwy w ten sposób. So why don't they take to the path of devotional service, which can very quickly bring them to that point of mukti. Dlaczego więc nie podjąć tej ścieżki służby oddania, która doprowadzi nas bardzo szybko do tego punktu mukti? The Gita answers this question very frankly. Those really learned leaders in society, like Brahma, Shiva, Kapila, Kumaras, Manu, Vyas, Devala, Asita, Janaka, Prahlad, Bali, and later on Madhavacharya, Ramanujacharya, and Sri Chaitanya, and many others, who are faithful philosophers, politicians, educators, scientists, etc., surrender to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, the all-powerful authority. Go ahead. Gita odpowiada na to pytanie bardzo szczerze. Naprawdę uczeni przywódcy społeczni, tacy jak Brahma, Shiva, Kapila, Kumarowie, Manu, Vyasa, Devala, Asita, Janaka, Prahlada, Bali, a później Madhvacharya, Ramanujacharya, Sri Chaitanya i wielu innych, będący prawdziwymi filozofami, naukowcami, nauczycielami, politykami itd., podporządkowują się lotosowym stopom najwyższej osoby, wszechpotężnemu autorytetowi. So this is our path. We're trying to follow the great Mahajana Yenikata Sapanta. To jest nasza ścieżka, za którą podążamy, za wielkimi Mahadżanami. We don't manufacture our own path. Nie wytwarzamy własnej ścieżki. We follow in the footsteps of these great souls. Podążamy za śladami tych wielkich osobistości. But we don't imitate. There's a difference between imitating and following. Nie imitujemy, jest różnica pomiędzy podążaniem a imitowaniem.
We saw after Srila Prabhupada left the planet, some of his leading disciples, they started imitating him, and then they ran into trouble. Widzieliśmy, że po odejściu Śrila Prabhupada niektórzy z jego wielkich uczniów próbowali go imitować i z tego powodu popadli w kłopoty. So there's two words, anusara and anukara. Są dwa słowa, anusara i anukara. So one is to follow and one is to imitate. Pierwsze to jest podążanie, a drugie imitowanie. So it looked like they were following, but it's very difficult to know what's in one's heart. I wyglądało na to, że oni są zwolennikami, czy podążają, ale bardzo trudno zajrzeć komuś do serca. But material nature is so strict that those who are trying to cheat, even unconsciously, then they suffer. Ale natura materialna jest tak ścisła, że nawet że ci, którzy po prostu próbują oszukać, nawet nieświadomie, później cierpią. Like I spoke to one of the original 11 gurus who fell down. Tak jak ja rozmawiałem z tymi 11 pierwotnymi guru, którzy odeszli, upadli. He was my friend. We didn't have any enmity with him. To był jeden z nich i to był mój przyjaciel, nie było wrogości między nami. So I said, tell me frankly, what happened? Ja go zapytałem, powiedz mi szczerze, co się stało? So he confessed I was having a little trouble with illicit sex. On powiedział, że miałem trochę kłopotów z nielegalnym życiem seksualnym. But you know, I was doing so much service because he was prominent and going everywhere, and people were benefiting from my classes. I thought that's going to overcome these little faults I had. On powiedział, że ale jednak robiłem tyle służby, miałem tyle sukcesów, ludzie słuchali moich wykładów i myślałem, że to wszystko pokona te problemy, które posiadałem. See, that's the mind is like that. It can rationalize whatever we do, we can justify it in some way. I umysł właśnie jest taki, że on próbuje racjonalizować wszystkie problemy, które posiadamy. Therefore, Prabhupada never compromised. Dlatego Prabhupada nigdy nie szedł na kompromis, jeśli chodzi o 4 zasady. And he writes in other places, one can't dare to sit on the Vyasasana unless he's pure in these 4 principles. I pisze też w innym miejscu, że nikt nie powinien takiej mieć śmiałości, żeby siadać na Vyasasana, jeśli nie podąża za tymi 4 zasadami. So be careful of your mind. Your mind can be your best friend or your worst enemy. Bądźcie uważni, jeśli chodzi o własny umysł. On może być najlepszym przyjacielem albo najgorszym wrogiem. Those who are not actually philosophers, scientists, educators, administrators, etc., but who oppose themselves as such for material gain, do not accept the plan or path of the Supreme Lord. They have no idea of God. They simply manufacture their own worldly plans and consequently complicate the problems of material existence in their vain attempt to solve them. Because material energy, nature is so powerful that it can resist the unauthorized plans of the atheist and baffle the knowledge of planning commission. Ci natomiast, którzy nie są prawdziwymi filozofami, naukowcami, nauczycielami, administratorami itd., pozują na takich dla jakichś materialnych zysków, takie osoby nie przyjmują planu czy ścieżki Najwyższego Pana. Nie mają ani właściwie pojęcia o Bogu. Stwarzają po prostu swoje własne ziemskie plany i wskutek tego komplikują problemy materialnej egzystencji w daremnych próbach rozwiązania ich. Ponieważ materialna energia, natura jest bardzo potężna, może ona przeciwstawić się nieautoryzowanym planom ateistów i wykpić wiedzę komisji prawiających. The atheistic plan makers are described herein by the word duskritina, or miscreants. Kriti means one who has performed meritorious work. The atheist plan makers is sometimes very intelligent and meritorious. Also because any gigantic plan, good or bad, may take intelligence to execute. But because the atheist's brain is improperly utilized in opposing the plan of the Lord, the atheistic plan maker is called duskriti, which indicates that his intelligence and efforts are misdirected. Ateistyczni producenci planów zostali określeni tutaj słowem duskritina, czyli szumrawcami. Kriti oznacza kogoś, kto spełnił jakiś chwalebny uczynek.
Ateistyczny producent planów również bywa czasami inteligentny i spotyka się z podziwem, jako że inteligencja potrzebna jest do tworzenia każdego wielkiego planu, czy to dobrego, czy złego. Ponieważ jednak ateista robi ze swego pomysłu niewłaściwy użytek, sprzeciwiając się planowi najwyższego Pana, nazywany jest on duszkriti, co oznacza, że jego inteligencja i wysiłki zostały niewłaściwie skierowane. In the Gita, it is clearly mentioned that material energy works fully under the direction of the Supreme Lord. It has no independent authority. It works as the shadow moves in accordance with the movement of the object. But still, material energy is very powerful. And the atheist, due to his godless temperament, cannot know him, cannot know how it works, nor can he know the plan of the Lord. Under illusion and the modes of passion and ignorance, all his plans are baffled. As in the case of Hiranyakashipu and Ravana, whose plans were smashed to dust, although they were both materially learned as scientists, philosophers, administrators, and educators. The Duskritas or miscreants are 4 different patterns as obtained outlined below. Gita wyraźnie mówi o tym, że energia materialna pracuje całkowicie pod kierunkiem najwyższego Pana. Nie jest ona niezależna. Działa ona na tej samej zasadzie jak cień przesuwający się za przedmiotem. Jednakowoż ta materialna energia jest bardzo silna. Ateista z powodu swojego bezbożnego usposobienia nie może wiedzieć, w jaki sposób ona pracuje, ani też nie może znać planu najwyższego Pana. Pod wpływem złudzenia, jak też sił pasji i ignorancji, wszystkie jego plany zawodzą. Tak było w przypadku Hiranyakashipu i Ravana, których plany zostały obrócone w proch, mimo iż obaj byli materialnie wykształconymi naukowcami, filozofami, władcami i nauczycielami. Łotrów tych duszkriti można podzielić na 4 różne grupy, które opisano poniżej. So here Srila Prabhupada is going to describe these 4 types of people who don't surrender to Krishna. Tutaj Srila Prabhupada opisuje 4 typy ludzi, którzy nie podporządkowują się Krysznie. The first is the mudhas, or are those who grossly foolishly, like hard-working beasts of burden. They want to enjoy the fruits of their labor by themselves, and so they do not want to part with them for the Supreme. The typical example of the beast of burden is the ass. This humble beast is made to work very hard by his master. The ass does not really know for whom he works so hard day and night. He remains satisfied by filling his stomach with a bundle of grass, sleeping for a little while under the fear of being beaten by his master, and satisfying his sex appetite at the risk of being repeatedly kicked by the opposite party. The ass sings poetry and philosophy sometimes, but his braying sound only disturbs others. This is the position of the foolish, fruitive worker who does not know for whom he should work. He does not know that karma action is meant for yajna, sacrifice. 1. Mundha. To wielcy głupcy, podobni ciężko pracującym zwierzętom jucznym. Pragną korzystać z owoców pracy, nie dzieląc się nimi z najwyższym. Typowym przykładem jucznego zwierzęcia jest osioł. To pokorne zwierzę zmuszone jest przez swego Pana do ciężkiej pracy. Nie wie ono, dla kogo tak ciężko pracuje dzień i noc. Zadowalając się wiązką trawy i chwilą snu, cały czas obawiając się, że zostanie zbite przez Pana, nawet zaspokajając swą żądzę seksualną, ryzykuje tym, że będzie bezustannie kopane przez stronę przeciwną. Osioł ten śpiewa czasami poezję, filozofię, ale rechtem jedynie niepokoi innych. Taka jest pozycja głupców pracujących dla korzyści. Nie wiedzą oni, dla kogo powinni pracować. Nie wiedzą, że karma, praca, przeznaczona jest dla jagi, ofiary. Most often those who work very hard day and night to clear the burden of self-created duties say that they have no time to hear of the immortality of the living being. Through such mudhas, material gains, which are destructible, are life's all in all. Despite the fact that the mudhas enjoy only a small fraction of the fruits of their labor. Sometimes they spend sleepless nights and days and nights for fruit of gain. And although they may have ulcers or indigestion, they are satisfied with practically no food. They are simply absorbed in working hard day and night for the benefit of the
of illusory masters. Ignorant of their real masters, the foolish workers waste their valuable time serving Mama. Unfortunately, they never surrender to the Supreme Master of all masters, nor do they have time, nor do they take the time to hear of him from the proper source. The pigs who eat night soil, they eat stew, do not care to accept sweetmeats made of sugar and ghee. Similarly, the foolish workers will untiringly continue to hear of the sense-enjoyable tidings of the flickering mundane world, but have very little time to hear about the eternal living force that makes the material world. Najczęściej ci, którzy pracują dzień i noc, aby uwolnić się od przemienienia stworzonych przez siebie samych obowiązków, od brzemienia stworzonych przez siebie samych obowiązków, mówią, iż nie mają czasu słuchać o nieśmiertelności żywych istot. Dla takich mundcha krótkotrwałe osiągnięcia materialne są wszystkim, mimo faktu, iż korzystają oni jedynie z bardzo niewielkiej części owoców swojej pracy. Czasami spędzają bezsenne dni i noce po to, aby osiągnąć jakąś tam korzyść i chociaż cierpią z powodu wrzodów i niestrawności, zadowalają się praktycznie żadnym pożywieniem. Dzień i noc zaobserwowani są jedynie ciężką pracą dla korzyści nierzeczywistych planów. Nie posiadając wiedzy o prawdziwym Panu, niemądrzy wyrobnicy tracą cenny czas służąc mamonie. Nigdy nie podporządkowują się Panu wszystkich Panów, ani też nie zajmują sobie czasu słuchania o Nim z właściwych źródeł. Świnia, która żre odchody, nie będzie chciała jeść słodyczy zrobionych z cukru i gliny. Podobnie też niemądry wyrobnik będzie niestrudzenie słuchał tematów związanych z zadowalaniem zmysłów w przemijającym doczesnym świecie, ale będzie miał bardzo mało czasu, by słuchać o wiecznej, żyjącej sile, która porusza materialny świat. So this is describing the mudha. So most people are like that. They just think the purpose of life is to eat, drink, and be merry. And when you're dead, everything is finished, so don't talk to me about philosophy. To jest opis mudha, czyli tych, którzy są po prostu materialistyczni, myślą o tym, że celem życia jest jedzenie, picie i cieszenie się. Więc nie mam czasu na to, żebyś mi mówił o filozofii i o wiecznym życiu. But Prabhupada sometimes advises us to preach like that. In a humble way, we can ask people, if we meet them on the street or we get a chance to talk a little, maybe on a plane or something, we can ask them, oh, what is your philosophy? Prabhupada czasami nas zachęca do tego, żeby rozmawiać z takimi osobami w pokorny sposób, spotykając ich gdzieś na ulicy czy w samolocie, możemy zapytać, a jaką ty masz filozofię? Because actually everyone has some philosophy. Who am I and what's happening? Ponieważ każdy tak czy inaczej ma swoją filozofię na temat tego, co się dzieje i kim jest. So we can ask them what's their philosophy and then we defeat them when they explain. I wtedy możemy zapytać ich o ich filozofię i pokonać ją, kiedy ją wyjaśnią. The second class of Duskriti or Duskin is called the Naradanas, or the lowest of mankind. Nara means human beings, and Dharma means the lowest. Out of the 8,400,000 different species of living beings, there are 400,000 human species. Out of those who are numerous, out of these, there are numerous lower forms of human life that are mostly uncivilized. The uncivilized human beings are those who have regulated principles of social, the civilized human beings are those who have regulated principles of social, political, and religious life. Those who are socially and politically developed, but who have no religious principles, must be considered. Nor is religion without God religion, because the purpose of following the religious principles is to know the supreme truth and man's relation with him. In the Gita, the personality of Godhead clearly describes there is no authority above him, and that he is the supreme truth. The civilized forms of human life is meant for man's reviving his lost consciousness of his eternal relationship with the supreme truth, the personality of Godhead, Sri Krishna, who is all-powerful. Whatever loses
Whoever loses this chance is classified as a Naradama. We get information from revealed scriptures that when the baby is in the mother's womb, an extremely uncomfortable situation, he prays to God for deliverance and promises to worship him alone as soon as he gets out. To pray to God when he is in difficulty is a natural instinct of every living being because he is eternally related with God. But after his deliverance, the child forgets the difficulties of birth and forgets his deliverance also, being influenced by Maya, illusory energy. 2. Inna klasa duszkriti, łotrów, nazywana jest Naradhama, czyli najniższymi spośród ludzkości. Nara oznacza ludzką istotę, a Adhama oznacza najniższy. Wśród 8 400 000 różnych gatunków żywych istot istnieje 400 000 gatunków ludzkich. Poza nimi jest niezliczona ilość różnych niższych form ludzkiego życia, które są prawie niecywilizowane. Cywilizowane ludzkie istoty posiadają zasady życia społecznego, politycznego i religijnego. Ci, którzy są rozwinięci społecznie i politycznie, ale nie posiadają zasad religijnych, muszą być uważani za Naradhama. Ani też religia bez Boga nie jest religią, jako że celem przestrzegania religijnych zasad jest poznanie najwyższej prawdy i związku człowieka z nim. W Gicie osoba Boga wyraźnie mówi, że nie ma żadnego autorytetu ponad nim i że On jest najwyższą prawdą. Cywilizowana forma ludzkiego życia ma służyć odzyskaniu utraconej świadomości o wiecznym związku z najwyższą prawdą, osobą Boga, czyli Kryszną, który jest wszechpotężny. Każdy, kto nie wykorzystuje tej szansy, zaliczany jest do Naradhama. Z objawionych pism dowiadujemy się, że kiedy dziecko znajduje się w łonie matki, w niezwykle niewygodnej pozycji, modli się ono do Boga o wyzwolenie i obiecuje, że skoro tylko wydostanie się na zewnątrz, będzie wielbić tylko Jego. Ponieważ żywa istota jest wiecznie spokrewniona z Bogiem, modlenie się do Niego w obliczu jakichś trudności jest jej naturalnym instynktem. Lecz po oswobodzeniu, pod wpływem Mai, iluzorycznej energii, dziecko zapomina o trudach narodzin i zapomina również o swoim wyzwolicielu. It is the duty of the guardians of children to revive the divine consciousness dormant in them. The 10 processes of reformatory ceremonies, as mentioned in the Manu Samhita, which is the guide to religious principles, are meant for reviving God consciousness in the system of Varnashram Dharma. However, no process is strictly followed now in any part of the world, and therefore 99.9% of the population is not a Dharma. Obowiązkiem opiekunów dzieci jest rozbudzenie tej drzemiącej w nich boskiej świadomości. 10 obrzędów będących procesami oczyszczającymi, jako znajdę Manu Samhita, Manu Smriti, zbiór zasad religijnych, ma służyć rozbudzeniu świadomości Boga w systemie Varnashrama. Jednakże żaden z tych procesów nie jest obecnie ściśle przestrzegany w żadnej części świata i dlatego 99,9% populacji można zaliczyć do Naradhama. When the whole population becomes Naradharma, naturally all their so-called education is made null and void by the all-powerful energy of physical nature. According to the standard of the Gita, a learned man is he who sees on equal terms the learned Brahmin, the dog, the cow, the elephant, and the dog eater. That is the vision of a true devotee. Sri Nityananda Prabhu, who is the incarnation of Godhead as the divine master, delivered the typical Naradhamas, the brothers Jagai and Madhai, and showed how the mercy of a real devotee is bestowed upon the lowest of mankind. So the Naradhama, who is condemned by the personality of Godhead, can again revive his spiritual consciousness only by the mercy of a devotee. Kiedy cała populacja staje się Naradhama, wtedy w naturalny sposób cała ich tak zwana edukacja sprowadza się do zera i zostaje unieważniona przez wszechpotężną energię natury fizycznej. Według Gity ten jest człowiekiem prawdziwie uczonym, kto
to jednakowo widzi wykształconego bramina, psa, krowę, słonia i zjadacza psów. W taki sposób widzi prawdziwy wielbiciel. Shri Nityananda Prabhu, który jest inkarnacją Boga, jako boski mistrz wyzwolił braci Jagaj i Madaj, będących typowymi Naradhama, i pokazał, w jaki sposób łaska prawdziwego wielbiciela spływa na najniższych spośród rodzaju ludzkiego. A więc potępiony przez osobę Boga Naradhama może ponownie rozbudzić duchową świadomość tylko dzięki miłosierdziu wielbiciela Pana. I think I'm going to stop here because there's a couple more pages of purport, but it's kind of late, and if there's any questions, we can take them now. Zatrzymamy się tutaj, ponieważ jest jeszcze kilka stron znaczenia. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to bardzo proszę. Prabhupada ki. So, it's clear, but one has to want to take the process. Więc jest to jasne, ale trzeba chcieć podjąć proces. Now here Prabhupada is mentioning what is the process? To regularly, submissively hear from the right source. I tutaj Śrila Prabhupada wyjaśnia, czym jest proces regularne i uległe słuchanie z właściwego źródła. And to question. I zadawanie pytań. We don't say just blindly follow. Nie mówimy, żeby ślepo podążać tylko. You have a duty to question. Macie obowiązek zadawania pytań. But the question should be relating to the subject matter. Ale pytanie powinno odnosić się do tematu wykładu. For clearing off our doubts. Czy też po to, żeby wyjaśnić nasze wątpliwości. So if we do that, then the doubts will be removed, we'll become more faithful. Jeśli zrobimy to, usunięte zostaną wątpliwości i staniemy się bardziej wierzący. Like I was a Catholic, I was curious about philosophy, so I asked the priest, well, why is it that one child is born, you know, in a horrible way, deformed, another child is healthy in a rich family, one child is born in a poor family, the mother is an alcoholic or something. Why is that? I jak ja byłem katolikiem w młodości, zapytałem księdza, jak to się dzieje, że jedno dziecko rodzi się zdeformowane, po prostu niepełnosprawne, schorowane, a drugie jest całkiem zdrowe, inne rodzi się w ubogim domu alkoholików, a drugie w bogatym. So I was telling him, I want to believe in God, but what kind of God is it? He allows this cruelty to take place without correcting it. Ja powiedziałem, że ja chcę wierzyć w Boga, ale jakiego rodzaju to jest Bóg, jeżeli pozwala na takie okrucieństwa i niesprawiedliwość. So his answer was, well, there's so many mysteries. A jego odpowiedź była taka, no cóż, jest wiele tajemnic. It's a mystery. Więc to jest taka tajemnica. But when it came to Krishna consciousness, then the mystery is cleared away. Ale kiedy dochodzi do świadomości Kryszny, to wszystkie te tajemnice są rozpraszane. That there's no cruelty in the arrangement of the Lord. The child may be suffering. Maybe that same child who's suffering as a child or deformed as a child, maybe in the last life he may have been a child abuser. Może być tak, że dlatego w świadomości Kryszny rozumiemy, że nie ma niesprawiedliwości i okrucieństwa. To dziecko, które jest teraz zdeformowane, w poprzednim życiu mogło jakoś molestować tą osobę, która... But they want to blame God. W każdym razie oni chcą mimo wszystko obwiniać o to Boga. I was doing that also. I ja również to robiłem. But then by great good fortune we met the devotees and then everything is explained so we can again have that faith grow. Ale dzięki łasce Kryszny mogliśmy spotkać wielbicieli i ta wiara wzrosła. So that's the greatest good fortune. Kana Bhagavanaji, Guru Krishna Bhakti Lata Bij. One who gets the Bhakti Lata Bij, Bhagyavan, the word is used, means the greatest good fortune. Więc to jest największe nasze takie szczęście, że dzięki łasce wielbiciela możemy otrzymać to nasionko służby oddania. Okay, any questions? Why we forget our previous life, the difficulties of birth, etc. Why we forget all this?
Dlaczego zapominamy o tych narodzinach i trudnościach w momencie narodzin? That's the difference between us and God. He doesn't forget. Ale one more time, Maharaj. That's the difference between the Jiva Tattva and Vishnu Tattva. To jest różnica między Jiva Tattva i Vishnu Tattva. Because we're small, we misuse our independence, then we come into illusion. Ponieważ jesteśmy mali i nadużywamy naszej niezależności, wchodzimy pod wpływ iluzji. And then we forget. I zapominamy. It's like a dog can forget. The Prophet tells a story like a dog is coming, you hit him with a stick because he wants some food or something. So he'd run away, but he comes back and he forgot that he was beaten last time. I to jest taki przykład psa, który przychodzi po to, żeby zjeść jakieś pożywienie, ale my go odganiamy kijem, bierzemy go i on ucieka, ale za chwilę zapomina o tym i znowu wraca. So we forget from one day to the next, from 1 year to the next. So what's so surprising at the time of death? We forget. My zapominamy rzeczy z dnia na dzień. Co za niespodzianka, że my zapominamy w momencie śmierci, w momencie narodzin, przepraszam. But doesn't mean it wasn't there. To nie znaczy, że to nie miało miejsca. Right there, there's been whole books written. People dedicated their whole life to prove this reincarnation. They've tested the children who remembered their past life. They were at this village or something, and they've done a lot of research to prove that it's true. Więc były też napisane książki na ten temat. Ludzie poświęcali całe życie na badanie tych kwestii reinkarnacji. Tam opisywały te książki dzieci, które pamiętały swoje poprzednie życia. But just that you don't remember it, doesn't mean didn't happen. Ale samo to, że nie pamiętasz tego, nie oznacza, że to się nie wydarzyło. Otherwise, what? You're blaming God that He doesn't remind us more? I w przeciwnym razie obwiniasz Boga o to, że nie spowodował, że zapamiętaliśmy więcej. But Maya is related to Kryshna. Yes, Kryshna is cause of all causes. Yes, and so Maya do like Kryshna wants, and Maya do that we forget our previous lives. Why? Więc pytanie jest takie, że Maja jest podległa Krysznie. Dlaczego więc Kryszna powoduje, że Maja zabiera nam tą pamięć? Because we want to forget. Dlatego, że my chcemy zapomnieć. Everything rests on our desire. Wszystko polega na naszym pragnieniu. We don't want to remember God because we want to imitate Him and enjoy without feeling guilty. My po prostu podlegamy Mai, ponieważ chcemy imitować Boga bez poczucia winy. We can have illicit sex and so many things, intoxication, and don't feel bad. Możemy mieć nielegalne życie seksualne, toksykację i tak wiele innych rzeczy. Like I had a friend who told me a story. He was driving in an Uber or maybe it was a regular cab, anyway, taxi. Ja miałem przyjaciela, który opowiedział mi historię. Mówił, że jeździł taksówką. And the youngish man, 30 years old, he was telling how he liked to have sex with children. I tam jakiś młody człowiek w wieku około 30 lat mówił mu o tym, że jak lubi mieć życie seksualne z dziećmi. So my friend said, "That's horrible. You're going to suffer because of that." I on powiedział, to straszne, przecież będziesz cierpiał z tego powodu. So the guy said, don't lay any guilt trip on me. A ten człowiek mu powiedział, nie obwiniaj mnie. You're trying to make me feel guilty. Próbujesz spowodować, żebym czuł się winny. So if that's your mentality, how can God help you? Więc jeżeli jest taka nasza mentalność, to jak można nam pomóc? So there is a God, and He does have laws. And we can see that every step there's law here in the material world. Tak więc istnieje Bóg i On tak, tworzy prawa i my podlegamy Jego prawom na każdym kroku tutaj. But unfortunately, it mostly comes to might makes right. Ale niestety to ostatecznie sprowadza się do tego, że moc powoduje, że jestem taki... Might makes if you're stronger, then you're right. Jeżeli masz większą siłę, to masz rację.
And they even incorporate that into this evolutionary theory, Darwin's theory, survival of the fittest. So it's okay if I defeat somebody because that means I'm stronger than them, and so my children will get from me that strength. You know, it's good. You see, the whole atheistic philosophy, it leads to immorality. Więc to nawet jest włączone w tą teorię Darwina, że przetrwania najsilniejszego, że jeżeli ja po prostu pokonam kogoś, to moje geny przetrwają i dzieci będą silniejsze od innych. Just like in America now, the majority of people think that abortion is okay. Teraz na przykład większość ludzi w Ameryce uważa, że aborcja jest w porządku. What is it? It's just a lump of flesh that's growing. Mówią, że to tylko taka po prostu gruda mięsa tam rośnie. But then the karma is coming back. Ale karma wraca z powrotem. Prabhupada was very strict about that. Prabhupada był bardzo ścisły co do tego. There's one lecture I listened to, Prabhupada spoke, he said, they're such fools, they don't know. Because of this abortion, in the next life they're going to be placed in a womb and again and killed. They'll never see the light of day. They'll have to go again into the womb and again killed, again into the womb, again killed. Prabhupada mówił na jednym wykładzie, że oni po prostu są takimi głupcami, że nie rozumieją tego, że zabijając dziecko spowodują to, że będą musieli być w łonie zabici bez ujrzenia światła dziennego i będą to musieli przechodzić raz za razem. But they don't want to hear that the soul is there in the child. Ale oni nie chcą o tym słuchać, że istnieje dusza w dziecku. But biology 101 tells us if a thing is growing, that means it's alive. Ale taka biologia mówi nam, że jeśli cokolwiek się rozwija, to znaczy, że jest tam życie. And it has consciousness. I ma świadomość. But they don't want to believe that, so what can they do? Ale jeżeli oni nie chcą w to wierzyć, to co można zrobić? Therefore they suffer. Dlatego też cierpią. And now Kali Yuga, as what Prabhupada is saying, 99.9% of the people are in such an ignorance that it's very difficult to expect anything good to come out. I dlatego 99% ludzi po prostu cierpi w kaliudze i nie można się spodziewać, że wyjdzie coś z tego wszystkiego, coś dobrego. Because they don't know the principles of religion. Ponieważ oni nie znają zasad religii. Yes, sir. Oh, wait, before, there was one question here by this lady. I'm going to come to you. Yes? There was some... Ja po polsku mogę powiedzieć? Proszę, proszę. Jak rozróżnić, kiedy wpływa karma na nas i my coś robimy złego na przykład, a kiedy my decydujemy sami, jak postąpić w jakimś przypadku? Jak rozróżnić, to można powiedzieć zło? Kiedy my to od siebie robimy, czy kiedy to karma kogoś może chce tak przybić? How can we distinguish these two things? When karma influences us and we do something wrong because of this karma, or we decide by our free will that we will do it, and this is like impious. Yeah, we have free will. Tak, my mamy wolną wolę. When I was in the Navy, I joined the Navy, right, when I was 17, because at that time everybody had to go for some time into the armed forces. Ja przyłączyłem się do armii, ponieważ w tym czasie wszyscy po prostu do marynarki wojennej, ponieważ w tym czasie wszyscy musieli iść do wojska na jakiś czas. So they had big signs posted around. Ignorance is no excuse. I tam były wielkie takie slogany napisane, że ignorancja nie jest wymówką. Because they had a lot of things that you're supposed to follow. Ponieważ było tam wiele rzeczy, których trzeba było przestrzegać. So they would end it, why didn't you follow? Oh, I didn't know. A i wtedy pytali, dlaczego tego nie przestrzegałeś? A ktoś odpowiadał, ja nie wiedziałem. So they had big signs. Ignorance is no excuse. Więc były tam wielkie znaki, napisy, że ignorancja nie jest wymówką. It's your duty to know what is the law. To jest twój obowiązek, żeby zapoznać się z prawem. So God's law is there. It's your duty to learn. Więc istnieje prawo Boga i jest to twoim obowiązkiem, żeby się go nauczyć. Otherwise, karma, that comes next. A jeśli chodzi o karmę, to przyjdzie później. But still, the choice is in your hand. If you create karma, or if you
do something that satisfies God, then you don't get any karma. Jeśli mamy wybór, czy możemy tworzyć karmę, jeżeli to jest naszym wyborem, albo możemy działać tak, że nie będziemy mieli żadnej karmy, jeśli będziemy działać zgodnie z planem Boga. Our friend in the back. To znaczy pytanie jest takie, spotkałem się z poglądem tego typu, że jeżeli ktoś złamał nogę i cierpi, to trzeba się cieszyć, bo on teraz spali dużo złej karmy, co więcej nie należy nieść mu ulgi, bo to mu przeszkadzało w spalaniu tej karmy. Jest taki pogląd. Czasami wygłoszony przez osoby duchowne. Jest moralny czy amoralny? Sometimes there is such a point of view that if somebody broke a leg, this is If his somebody broke a leg And suffers. because of this. Should we ease his pain, or maybe he should burn out his karma, and we should not help him at all. And some people say I understand. And it should be like a joyous occasion because he's burning his own bad karma. No, we're not fanatical. We can help them and try to relieve the pain. Nie, my nie jesteśmy fanatykami. My możemy próbować pomóc takim osobom i ulżyć w ich bólu. But still they're going to suffer no matter how much we try. Ale pomimo tego oni będą cierpieć, niezależnie od tego, jak będziemy próbować im pomagać. Because the whole condition is suffering. Ponieważ cała ta sytuacja powoduje, Old age, disease, death. How are you going to stop the suffering? jak będziemy mogli powstrzymać cierpienie w obronie It doesn't mean starości, that chorób i we śmierci. can't have, you know, if somebody is in trouble, we can try to help them with that, but we don't make that our main goal. Jeżeli ktoś ma kłopoty, możemy mu pomagać, ale nie twórzmy z tego naszego celu życia. Okay. We're going to stop here. Any children? Trzymamy się tutaj, czy mamy jakieś dzieci, And who's going to sing? które robią słodycze?